Dzisiaj zabieram Was do Faliraki na wyspie Rodos. Dlaczego jestem tutaj? Bo widzę całą Mieścinkę z góry. Za chwilę podejdziemy tam na dół, pokażę Wam co i jak. Natomiast to wygląda właśnie tak, tutaj z góry. A więc Faliraki, miejscowość na greckiej wyspie Rodos, liczy bakadela, bo ponad 1500 mieszkańców. Dla jednych jest to mekka imprez do białego rana, dla innych piękna plaża i spokojny klimat. Byłem tutaj na wakacjach i opowiem w skrócie, jak wygląda ta miejscowość, co można zobaczyć, jak spędzić czas i takie inne. Jedną z większych atrakcji tutaj jest plaża. Jest chyba jedna z najdłuższych na całym Rodos, nie? Tak gdzieś wyczytałem. Jest tu świetna plaża, złoty piasek, ciepła woda. Mam wrażenie, że na tyle jest zasolona, że nie da się utopić, ale to tylko chyba takie wrażenie, nie? Oprócz tego, że jest bardzo czysta, nie? No jak ktoś się nie chce pluskać, pływać czy leżeć na plaży, no może wybrać troszeczkę więcej adrenaliny, czyli iść na skuter wodny, jakieś banany, jakieś tam latające baloniki kuźde podpięte do motorówki i inne takie dziwne rzeczy. No, ale jeśli ktoś woli spokój, może podejść na krańcową plażę w stronę Rodos, stolicy. Tam już jest dużo mniej ludzi. Albo może iść kawałek od centrum, gdzie znajdzie odrobinę ciszy i troszeczkę przestrzeni, nie? No. I to jest jeszcze takie fajnego tutaj przy plaży, wschody słońca. No powiem Wam, warto chociaż raz wstać wcześniej rano i podejść sobie tutaj. Prawie nikt tutaj nie przychodzi, także będzie luzik, nie? No i taka ciekawostka o Faliraki to jest to, że rano, tak do mniej więcej południa, ulice są prawie puste, ale nie o to, że auta nie jeżdżą, bo to akurat jeżdżą, nie? Chodzi o to, że ludzi nie ma tak dużo. Człowiek idzie przez miasto i ma wrażenie, że wszyscy jeszcze śpią po imprezach, nie? Widać sporo Greków, nie? Ale wiadomo, że oni gdzieś tam w pracy, no to muszą to dowieść, tamto i tak dalej. Widać też sporo niedokończonych hoteli i domów, nie? Takie, nie wiem, budowy, które chyba czekają na lepsze czasy. No trochę dziwny jest ten kontrast, nie? Że z jednej strony taki turystyczny raj, wow, kurczę, nie? A z drugiej strony takie, no widać, że ślady chyba kryzysu, nie? No, a w samej miejscowości co robić? Oprócz tego, że jest aquapark, gdzie nie każdy musi iść, no to wieczorem centrum zamienia się w jedną wielką imprezę, nie? Tam bary, kluby, muzyka, jaką tylko się chce. No i to się dzieje każdego dnia, wyobraźcie sobie, nie? W sezonie. No ale jeśli ktoś tak nie przypada tak za bardzo za dyskotekami, woli bardziej spokojnie, to spokojnie wchodzimy gdzieś w boczną uliczkę. No i tam oczywiście znajdziemy na pewno jakąś tawernę albo jakąś budkę z jakimś greckim jedzeniem, nie? No wiem, niektórzy powiedzą, ja tu przyjechałem, mam ola i nigdzie nie będę jadał. Okej, możesz tak robić, ale wiemy jakie jest jedzenie w hotelach zazwyczaj. Jest trochę nudne i monotonne, nie? Natomiast warto takie coś zjeść, jakieś żarełko na mieście, które jest zrobione przez prawdziwych Greków, często gęsto z jakąś pasją, nie? Polecam. Natomiast co polecam jeszcze zajrzeć tutaj Faliraki do kościoła, nie? Jest tam taki duchowny, z którym można sobie normalnie porozmawiać po angielsku. Jasne, że nie musi to być perfekt, ale dobrze było, że był komunikatywny. Rozmowa nie będzie koniecznie w strefach religijnych, bo można pogadać o takim życiu codziennym, nie? Jak tutaj się żyje, co w ogóle Grecy myślą o Polakach, o Unii. Warto, powiem Wam. No, a jak ktoś w ogóle będzie chciał też fajne widoki zobaczyć, można się udać na wzgórze, z którego będzie widać Zatokę Antonego Quina, tak popularnie tutaj nazywaną, tu gdzie kręcono dzieła Navarony. No piękny widok, powiem Wam, piękne zdjęcia też tam fajnie wychodzą, nie? No. A na obrzeżach Faliraki to można zobaczyć zupełnie inne życie, nie? Ja się tak wybrałem któregoś dnia
pochodzić, to powiem Wam, że i domy są biedniejsze i te pola jakieś takie wyschnięte i jakieś takie wioski, gdzieś takie domy stare, obite, kozy gdzieś w zagrodach. No nie wygląda to tak fajnie, jak wszyscy myślą. No i wszędzie słychać cykady. Dosłownie wszędzie, cały dzień. Gdzie tylko się nie pójdzie, to słychać. Ten dźwięk taki tworzy wakacyjny soundtrack. Kto był tutaj na Rodos, a i na innych wyspach, ten wie, o czym mówię, nie? No a tak w ogóle podsumowując Faliraki w skrócie, to z jednej strony imprezy do rana, z drugiej plaża, tawerny, relaks, ale też i pustki w południe, nie? Niedobudowane hotele, tam nicy, kanty, kozy, no każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, nie? Ja szukałem relaksu i znalazłem relaks, nie? No, zawsze też można sobie auto wypożyczyć i pojeździć po wyspie, nie jest dużo. No, a jeśli już byłeś w Faliraki, napisz w komentarzu, jakie są Twoje wspomnienia. Możesz i nie musisz zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Także czekamy na kolejne podróże z mojej strony. To wszystko. Hej!